Indonezja przeniesie stolicę, nowa stolica Indonezji. Witajcie na kanale Prawda.pl. Na wstępie zachęcam do subskrypcji kanału oraz do podzielenia się filmem i kanałem ze znajomymi i obejrzenia ponad 200 filmów na tym kanale, bo tyle już ich jest, i przechodzimy do tematu. Jak pisze Gazeta.pl, Indonezja przyniesie stolicę, koszt 33 miliardy dolarów. Dżakarta to jej coraz trudniej w niej żyć. Dżakarta jest przeludniona, zanieczyszczona, a w dodatku tonie. Indonezja zastanawiała się nad tym od dłuższego czasu, a prezydent wreszcie to ogłosił. Będzie nowa stolica, na innej wyspie niż obecna. Miejscu, które jest mniej podatne na katastrofy naturalne. Ma być to z korzyścią dla gospodarki i ludzi, ale działacze na rzecz środowiska mają poważne obawy. Sytuacja w Dżakarcie staje się nie do zniesienia. Położona na wyspie Jawa 10-milionowa stolica Indonezji jest przeludniona, zakorkowana i podatna na powodzie. Dżakarta tonie i się przeludnia. W całej metropolii mieszka około 30 milionów ludzi. A gęstość zaludnienia to aż 15 tysięcy osób na kilometr kwadratowy. Jest położona na bagnistych terenach, przez co osiada bynajmniej nie powoli, bo niektóre jej części tylko w ciągu ostatniego roku zapadły się o 25 cm. Do tonięcia Dżakarty przyczyniają się niekontrolowane wydobycie wód gruntowych. Zresztą wody te są mocno zanieczyszczone, podobnie jak pobliskie rzeki. Według szacunku, przytacza agencja Associated Press, przeludnienie tego miasta generuje potężne koszty dla gospodarki 6,5 miliarda dolarów rocznie. Indonezja zbuduje nową stolicę, dlatego wydanie 33 miliardów dolarów na budowę nowej stolicy może się opłacać. Dyskusja o przeniesieniu stolicy trwa w Indonezji od dekad, ale przyspieszyła wiosną tego roku. Teraz prezydent Joko Widodo oficjalnie zapowiedział budowę nowego wielkiego miasta. Jego zdaniem Dżakarcie coraz trudniej funkcjonować jako centrum administracji, biznesu, handlu i finansów. Przeniesienie stolicy ma za to pomóc rozprowadzić aktywność ekonomiczną poza najbardziej zaludnioną wyspę Indonezji, czyli Jawę. Nie znamy nazwy nowej stolicy, zarówno jak w tej z Egipcie, o którym jest mowa w poprzednim odcinku, ale wiadomo, gdzie mniej więcej będzie położona. Ma powstać na wyspie Borneo, a dokładnie w jej wschodniej części w okolicy miast Balikpapan i Samarinda. Prezydent Widodo za cel postawił sobie poprawę infrastruktury Indonezji, największej gospodarki Azji Południowo-Wschodniej i czwartego najbardziej ludnego państwa świata. Dzięki temu wygrał kwietniowe wybory i objął stanowisko na drugą kadencję. Koszt budowy w 19% ma sfinansować państwo, a reszta inwestorzy prywatni oraz inicjatywy publiczno-prywatne. W cenie 33 miliardów dolarów zawarty jest koszt budowy budynków rządowych i mieszkań dla około 1,5 miliona urzędników. Według rządu nowa stolica będzie inteligentnym miastem w lesie. Borneo jest wyspą lasów i właśnie taka zapowiedź martwi ekologów. Jak podaje Reuters, obawiają się oni, że gigantyczna inwestycja przyspieszy wycinkę lasów oraz większe zanieczyszczenie środowiska i tak już obciążonego przez kopalnie węgla. I pomysł związany z produkcją oleju palmowego, a także zaszkodzi żyjącym tam orangutanom. Budowa nowego miasta ma zacząć się w 2021 roku, a pierwsze urzędy mają zostać przeniesione 3 lata później, czyli w 2024. Tutaj macie wideo. Jedno z największych miast na Ziemi tonie. Według analizy Dżakarta znajdzie się pod wodą już w 2050 roku. Problemy stolicy Indonezji to efekt dekad zaniedbań. W mieście brakuje działającej sieci kanalizacyjnej. Większość mieszkańców nie ma dostępu do bieżącej wody. Zmusza to ludzi do czerpania jej z nielegalnych ubytku w wodzie gruntowych, powodują zapadanie się ziemi. Ten proces jest widoczny od lat 70. XX wieku. 1997, 2007, 2017, 2025, 2050. Obecnie niemal całe miasto znajduje się pod poziomem wody. Czyni to szczególnie podatne na powodzie i podtopienia. Jednak rząd Indonezji zareagował dopiero po 2007. W jej wyniku dach nad głową straciło ponad 350 tysięcy osób. Dżakartę ma ochronić powstający wielki wał. To jednak walka ze skutkami, a nie przyczynami problemów. Tutaj macie mapkę, gdzie prawdopodobnie będzie ta nowa stolica Indonezji.
a ten pan po środku to z kolei prezydent Indonezji. A teraz mam dla was bardzo nowiutki artykuł z 19 stycznia 2022 roku. Dla porównania, w dniu, w którym jest ten materiał nagrywany, to 8 luty. Indonezja zmienia stolicę. Powstanie nowa metropolia. Rząd ogłosił jej nazwę, lokalizację i wygląd jednego z budynków. Indonezja to jeden z najpopularniejszych na świecie kierunków wakacyjnych i urlopowych. Zwłaszcza piękna wyspa Bali przyciągała przed pandemią koronawirusa wielkie tłumy turystów. Indonezja planuje jednak przyciągać uwagę świata całkiem nowym przedsięwzięciem. Państwo ma dostać nową stolicę. Już wiadomo, że będzie się nazywać Nusantara, która zastąpi Dżakartę. Może być już w 2024 roku. Zobaczcie, jak ma wyglądać jeden z ważnych rządowych budynków w nowej stolicy Indonezji. Indonezja zbuduje sobie nową stolicę. Będzie się nazywać Nusantara. Rząd Indonezji ogłosił, że zamierza zbudować nową stolicę kraju. Miasto o nazwie Nusantara ma powstać na wyspie Borneo, która dziś słynie głównie z gęstych dżungli i unikalnej populacji orangutanów. Minister Planowania i Rozwoju Indonezji Suharto Monoarfa poinformował w poniedziałek 17 stycznia 2022 roku o ważnym kroku na drodze do realizacji tego wielkiego projektu. Wybrano nazwę nowej stolicy. Będzie brzmiała Nusantara. Słowo Nusantara oznacza w języku indonezyjskim archipelag. Minister stwierdził też, że nazwę zatwierdził sam prezydent Indonezji, Joko Widodo. Przed zatwierdzeniem nazwy nowej stolicy prezydent Indonezji konsultował się ze specjalistami, historykami i językoznawcami. Rozważano różne propozycje, np. Nega i Jaja, co oznacza zasobny lub zwycięski. Ostatecznie zdecydowano się na Nusantara, ponieważ, jak stwierdził minister Nonoarfa, dobrze oddaje ona ducha i naturę Indonezji, a także nie budzi niepotrzebnych kontrowersji. Indonezja buduje nową metropolię. Są już pierwsze wizualizacje, zresztą pierwsze wizualizacje także są w sprawie stolicy Egiptu, co możecie obejrzeć w poprzednim odcinku o stolicy Egiptu. Indonezja zbuduje nową metropolię. Są już pierwsze wizualizacje. Prezydent Joko Widodo jeszcze w 2019 roku obiecał Indonezyjczykom, że nowa stolica stanie się zdatna do użytku do końca jego kadencji, a urzędnicy zaczną przenosić się do Nusantary od 2024 roku. Nowa stolica powstanie w Borneo, bo wyspa ta leży bliżej geograficznego środka kraju niż zlokalizowana na Jawie Dżakarta. Ekolodzy zgłosili zastrzeżenia do projektu, który ich zdaniem może zagrażać populacji żyjących w Borneo orangutanów, jednak władze Indonezji nie zamierzają rezygnować z przedsięwzięcia, ani nawet zmieniać harmonogramu prac mimo pandemii COVID-19. Obecna stolica Indonezji, Dżakarta, jest domem 11 milionów osób. Nusantara będzie więc musiała pomieścić ich co najmniej tyle samo. Budowa nowej stolicy Indonezji to projekt zakrojony na wielką skalę. Miasto musi dobrze reprezentować naród liczący przeszło 270 milionów członków. Koszty budowy Nusantary szacowane są przez rząd Indonezji na niecałe 500 miliardów rupii, czyli około 130 miliardów złotych. Mają zostać pokryte głównie przez zagranicznych inwestorów. Po co Indonezji nowa stolica? Dżakarta powoli tonie. Czemu Indonezja wydaje tyle pieniędzy na nową stolicę? Kraj ten jest do tego zmuszony. Obecnej stolicy Dżakarcie stale zagrażają powodzie, a gdy w przyszłości podniesie się poziom morza, miasto może w ogóle przestać nadawać się do zamieszkania. Ponadto władze Indonezji liczą, że budowa nowego stołecznego miasta rozrusza gospodarkę kraju, a zwłaszcza regionu Borneo, osłabioną w wyniku pandemii COVID-19. Przeniesienie stolicy w nowe miejsce może skłonić przynajmniej część mieszkańców przeludnionej Jawy do zamieszkania na wyspie Borneo. Tutaj widzicie zdjęcie, jak ma to wyglądać.